Witajcie kochani, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy dzień 4 marca, więc oficjalnie dzisiaj zaczynam moje zajęcia na uczelni. Jest godzina 9:16. Niedługo będę wychodziła, zajęcia dzisiaj zaczynam od 10. Są to zajęcia głównie organizacyjne, zobaczymy jak długo będę tam siedziała. Normalnie te zajęcia będą trwały 3 godzinki. Mój plan wygląda tak, że wstępnie we wtorek mam 3 godzinki, w środę mam 3 godzinki i w czwartek też mam 3 godzinki, resztę dni mam wolne, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. A teraz zanim pójdziemy na zajęcie, pokażę wam mój dzisiejszy outfit. Pogoda dzisiaj jest niestety beznadziejna. Przez chwilę sypało śniegiem, trochę pada deszcz i się zastanawiam, czy się obejdzie bez parasolki, czy się nie obejdzie bez parasolki. Więc dzisiaj nie jest za fajnie. A teraz czas na outfit. Dobra, więc tak, moja ukochana bluza LA, kupiona u Julisy. Pozdrowienia dla Juliski. Mam na sobie spódnicę, wysokie skarpety i zaraz zakładam butki, bo jest zimno. No dobrze, kochani, witamy po małej przerwie. Dzisiaj mamy czwartek, 6 marca, godzina 17:10, tak jak widzicie jest u mnie, jak to nagrywam. I teraz tak, z małych update'ów odnośnie mojego pokoju wygląda to tak, że tam na górze przyczepiłam sobie sztuczny bluszcz oraz udało mi się zrobić moją ściankę ze zdjęciami tutaj. O, wszystko jest ładnie przyczepione. I teraz o czym chciałabym pogadać? Chciałabym z wami pogadać o tym, jak wyglądają tutaj studia magisterskie, bo to jest bardzo dużo różnic pod względem tego, co mamy w Polsce, a przynajmniej tego, co mi też dziewczyny mówiły, jak to wygląda na SWPS-ie, a jak to wygląda tutaj. Tutaj wygląda to tak, że studenci z magisterki i z doktoratu są razem w jednej grupie. I jest nas 8, max 9, więc to jest w ogóle... Byłam naprawdę bardzo zaskoczona pod tym względem. Jestem ja, jedna dziewczyna z Mongolii i jedna Koreanka. My we 3 jesteśmy na pierwszym semestrze studiów magisterskich. Cała reszta dziewczyn jest na drugim, trzecim albo nawet na 4 semestrze i mamy jedną studentkę na doktoracie. I teraz tak, reszta osób jest z Chin głównie, a dziewczyna z doktoratu jest Amerykanką. Więc tak wyglądają moje zajęcia. I teraz ile mam tych zajęć? Bo to jest też ciekawe. Zajęć mam tylko 3, na które chodzę. I to i tak w ogóle jest sporo, patrząc na ich kryteria. I te zajęcia mam po 3 koreańskie kredyty. I wygląda to w taki sposób, że te kredyty się dublują, jeżeli mówimy o ECTS-ach. Czyli jeżeli mam 3 koreańskie kredyty, to znaczy, że to jest 6 ECTS-ów. Czyli w tym semestrze będę robiła 18 ECTS-ów. I ogólnie to jest uważane, że to już jest dużo. Więc tak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o moją... jak będą wyglądać moje kolejne semestry, będzie to wyglądało tak, że potrzebuję 24 kredyty, aby skończyć studia i mam do wyboru albo przedłużenie studiów o 5 semestr i zrobienie dodatkowych 6 kredytów, aby zakończyć studia, albo oczywiście pisać pracę magisterską i mieć obronę, co oczywiście ja wybrałam, no bo jeżeli chciałabym wrócić do Polski, no to magisterka jest mi potrzebna, więc będę pisała normalnie pracę. Jeżeli chodzi o podział kredytów, to najczęściej jest tak, że ludzie biorą 2 kredyty na pierwszym semestrze, 3 na drugim semestrze, 2 na trzecim semestrze i potem 1. Albo biorą 3, 3, 2 i na 4 semestrze nie mają w ogóle zajęć. Ja planuję wziąć teraz 3, potem 2 zajęcia, znowu 2 zajęcia i 1 zajęcia na ostatnim semestrze, aby być choć trochę zajętą, bo wiem, że wtedy, gdybym nie miała tych zajęć, no to bym się w ogóle nie zabrała za pracę magisterską. Zajęcia ogólnie są w miarę wymagające. Mam już przygotowane materiały, jest ich tyle. Widzicie ten plik? Ponieważ pani profesor zażyczyła sobie, żebyśmy mieli materiały wydrukowane, żebyśmy nie mieli materiałów na komputerze w PDF-ie albo coś, więc mam wydrukowane 2 artykuły, które na szczęście nie są zbyt długie i 2 pierwsze rozdziały książki, z której korzystamy i to będzie mi potrzebne na przyszły wtorek i na jeszcze kolejny wtorek pod względem właśnie książki, więc mam sporo rzeczy do przeczytania, do przeanalizowania.
i w ogóle muszę napisać streszczenie, więc jakby już niedługo jakby praca się faktycznie zacznie. Mam zajęcia właśnie z multilingualistyki, ja nie wiem jak to jest po polsku, multilingualism. Drugie zajęcia są z syntax, czyli z budowy zdań. I trzecie zajęcia są z psycholinguistics, czyli no też nie wiem jak to jest po polsku, po prostu psycholinguistics. Więc to są moje ostatnie zajęcia. I teraz co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że mogłam też zaaplikować jako zajęcia, że po prostu sobie wchodzę do sali i jakby nie biorę tych zajęć, one mi się nie liczą punktami, ale mogę po prostu tam być i sobie słuchać tych wykładów, więc trochę tak jak w Ameryce. I w ten sposób poszłam na zajęcia dzisiaj do pani profesor Han, która ma fonetykę. Ponieważ ja chcę pisać pracę magisterską z fonetyki, właśnie pani profesor jakby doradziła mi, żeby pójść na te zajęcia, więc będę sobie chodzić na zajęcia do pani profesor Han i to jest bardzo ważne. Te zajęcia są po koreańsku. Na szczęście. Wszystkie slajdy są po angielsku, więc nie jest źle, nie jest źle. Panią profesor dzisiaj rozumiałam nawet dobrze, tak 60-70% zrozumiałam tego, co ona mówiła na zajęciach, więc wcale nie jest źle. I od razu z nią porozmawiałam, bo jakby wszyscy nam mówią, zwłaszcza ta dziewczyna, która jest na doktoracie, powiedziała: znajdź promotora teraz. Potem nie będzie na to czasu, trzeba od razu. Koreańczycy mają łatwiej, my jako studenci z zagranicy musimy sobie radzić sami. Więc już porozmawiałam z panią Han, wymieniłyśmy się kontaktami i z tego, co mi się wydaje, od połowy kwietnia zaczniemy powoli pracę właśnie nad moją magisterką. I pani profesor Han w ogóle powiedziała, że ona najchętniej to jeszcze by mnie przedstawiła panu profesorowi, który wykłada fonetykę koreańską. Więc to jest w ogóle bardzo miłe z jej strony i będziemy sobie razem współpracować nad tymi badaniami i będziemy pisać pracę. W ogóle mam same dziewczyny w grupie. Żadnego chłopaka nie ma. Mamy jednego pana profesora od syntaksu, a tak to nasza cała reszta nauczycieli też są panie profesor. Panie profesor. I będziemy sobie robić tak zwane study sessions raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, aby po prostu sobie z tym wszystkim poradzić, nadrobić. No i tak to będzie sobie wyglądać. Teraz ciekawsza rzecz związana z klubami uniwersyteckimi oczywiście. Dzisiaj i wczoraj były dni promocyjne. Wczoraj niestety nie miałam za dużo czasu, aby tam pójść, ale dzisiaj spędziłam trochę czasu podczas dni promocyjnych klubów i porozmawiałam sobie z ludźmi z klubu IF, czyli Klub International Friends. Dzięki Wiktorii poznałam już na początku tygodnia kilka osób z tego klubu, więc dzisiaj spędziłam tam z nimi, nie wiem, ze 2-3 godziny gadając co jakiś czas. Potem poszłam na zajęcia do pani Han, a potem znowu wróciłam i poszłam zagadać z powrotem do mojego klubu Wanna Family, w którym tańczyłam 2 lata temu i okazało się, że akurat jak tam do nich poszłam po zajęciach z panią Han, to były osoby faktycznie, które ja poznałam te 2 lata temu, więc wiadomo, nadrobiliśmy stare zaległości, pogadaliśmy sobie trochę i się okazało, że jeden z moich znajomych, których właśnie poznałam 2 lata temu, teraz będzie prowadził zajęcia z walkingu, więc na pewno do niego dołączę i w ogóle będzie super. Ogólnie trochę sobie potańczyłam, więc zaraz zobaczycie małą wstawkę z tego, co tam pokazałam. Ale ogólnie spędziłam dzisiaj dzień bardzo miło, bardzo intensywnie. Poznałam wiele osób, dużo rozmawiałam i o godzinie 18:30 idę na małą interview, na małą rozmowę właśnie odnośnie klubu International Friends. Zobaczymy, czy mnie Wiktoria przyjmie. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Albo będę rozmawiała z innymi znajomymi, więc na pewno będzie fajnie. I teraz co jeszcze? Podczas takiej promocji klubów oni bardzo często po prostu rozdają różnego rodzaju przekąski, albo są jakieś gry, można naklejki zbierać, jakby jest bardzo dużo różnych rodzajów aktywności. Między innymi w tym roku Wanna Family, zwłaszcza tu jest logo Wanna Family, dawali takie mini pakunki ze słodyczami, więc mam tutaj tradycyjne, tradycyjne ciasteczko jakko koreańskie, mam żelki Haribo, a z przodu mam takie śmieszne ciastko
ryżowe, więc tego też sobie później spróbuję. Okej, witajcie kochani. Witajcie po małej przerwie. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatni raz do Was mówiłam. I też trochę czasu minęło już, od kiedy jestem tutaj na uczelni. Skończył się pierwszy tydzień zapoznawczy i teraz faktycznie wiem, ile czeka mnie roboty. Ale uznałam, że dam Wam też mały update w ogóle, jak wyglądają studia magisterskie tutaj. Ponieważ jestem zdziwiona, wyglądają naprawdę prawie identycznie jak mój licencjat na SWPS-ie. I teraz chciałabym porozmawiać z Wami o różnicach, jakich doświadczyłam, kiedy byłam tutaj na wymianie i kiedy chodziłam na zajęcia ze studentami licencjatu, a jakie są teraz na magisterce. I pierwsza różnica jest taka, że moja klasa jest bardzo mała. Mam 8 osób, to już Wam najwyżej wspominałam. I są to osoby z zagranicy. Oraz profesorowie prowadzą zajęcia w sposób bardziej europejsko-amerykański, czyli zadają pytania, to nie są wykłady i po prostu pracujemy podobnie jak na SWPS-ie, dużo dyskutujemy, dużo rozmawiamy, zadajemy pytania i debatujemy na tematy razem. Kolejna różnica jest pod względem systemu oceniania. W Korei na studiach licencjackich wygląda to tak, że studenci są oceniani na podstawie porównywania ich względem innych uczniów w danej klasie. Więc niewielki procent może dostać najlepszą ocenę, co może być kłopotliwe oraz prowadzi do tego, że Koreańczycy są bardzo właśnie tacy konkurencyjni i że bardzo chcą pracować właśnie sami. Nie ma czegoś takiego jak grupki studenckie, jakieś koła albo w ogóle grupy, że ludzie sami się dobierają i chcą uczyć się razem, tylko każdy jest bardzo mocnym indywidualistą i działa tylko i wyłącznie na swoją korzyść. Inna różnica jest taka, że na studiach licencjackich studenci przeważnie siedzą i słuchają, nie zadają za bardzo pytań, nie są zaangażowani za bardzo pod względem odpowiadania na pytania nauczyciela, a raczej, czy profesora, raczej po prostu siedzą, słuchają, piszą egzaminy i zdają przedmioty. I tyle. Na studiach magisterskich jest to super, że mamy wspólną pracę i że nie jesteśmy oceniani względem innych. Przez to, że jest nas mało, każdy jest z innego etapu. Ja mamy dziewczynę na doktoracie, tak jak Wam mówiłam. Każdy działa na swoją korzyść, czyli tak jak u nas w Europie liczy się na przykład nasza ocena z egzaminu, czyli ile zdobędziemy punktów, a nie kto miał więcej, kto miał mniej i tak dalej. Więc to jest duży plus, że pod tym względem. A wygląda tak jak w Europie, bo bałam się, że będzie to tak jak na studiach licencjackich, że będą nas porównywać. To by było jedną wielką masakrą, bo jednak mamy osoby z drugiego, z trzeciego semestru, osoby, które w tym semestrze będą się bronić na koniec. No mówię, dziewczyna z doktoratu i 3 osoby, które dopiero zaczęły, jest to ich pierwszy semestr, więc byłoby to bardzo trudne. Co jeszcze dzisiaj zrobiłam? Dzisiaj w końcu mam swoją legitymację studencką, więc zaraz Wam ją pokażę. Dzisiaj zabiorę Was na tour po kampusie. Pokażę Wam, jak wygląda moje otoczenie, jakie są budynki, gdzie co się dzieje i jak mi się żyje ogólnie. Moja legitymacja studencka wygląda w ten sposób. Macie tutaj napisane właśnie Konkuk University Student ID Card, moje imię, to, że jestem graduate student, to jest to pierwsze, Daehakon. Potem mamy mój wydział, że to są studia anglistyki i na dole jest mój numer studenta. Jak widzicie, karta jakby nie ma ważności, może być to karta bankowa. Więc jak będę miała ARC, to będę mogła sobie połączyć z nowym kontem albo z kontem, które mam już obecnie i będę mogła sobie nią płacić w komunikacji miejskiej i normalnie też płacić w sklepie. Więc to też jest fajna opcja, ale to muszę na wszystko poczekać i za rzeczy bankowe będą się działy jakoś w przyszłym miesiącu może. Dobra? Wychodzimy, ale zanim wejdziemy, robimy szybki outfit check. Jest mega ciepło, jest jakieś 13 stopni, więc słoneczko ładnie świeci, co zresztą sami zaraz zobaczycie. Śmieszne reklamy w windzie. No dobra kochani, to naszą podróż zaczynamy od dormów. Dormy, jak widzicie, są za mną dokładnie. To jest Dream Hall, czyli to, gdzie ja mieszkam, a zaraz pokażę Wam resztę budynku, chociaż one w sumie wszystkie wyglądają bardzo podobnie.
Także kochani, tutaj mamy nasze jeziorko. Tam mamy kawiarnię i mart oraz sklep z kurczakiem, z tego co wiem. A my idziemy teraz w tą stronę i pokażę Wam, co jest dalej. Można też pójść tutaj i tamtędy też się zejdzie z akademików. Teraz uwaga, wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy przez środek. Są różnego rodzaju wejścia do tego budynku i co my tu mamy? Tutaj mamy mini amfiteatr. Są siedzenia, scena i ludzie sobie tu po prostu odpoczywają, a my idziemy dalej. Na kampusie mamy również rowery miejskie do wypożyczenia. Tak, mamy kolejne dwa budynki. Budynek na lewo, budynek numer 19, jest to budynek, w którym mam obecnie zajęcia, a w budynku na prawo miałam zajęcia, jak byłam na wymianie. I jest to budynek Wydziału Anglistyki. Dalej, w środku mamy ogromny budynek tzw. Millennium Hall. Tam byłam 2 razy, jak się zapisywałam na zajęcia. A my idziemy dalej w tamtą stronę. Teraz tak, ci z Was, którzy oglądali mój występ sprzed 2 lat z Spring Festival, to właśnie on był tutaj. Mamy statuę naszego byczka, czyli maskotki naszej szkoły. A my idziemy dalej w tamtą stronę. Zbliżamy się do budynku numer 3, gdzie również miałam dzisiaj zajęcia i jest to budynek właśnie studiów magisterskich, tak zwany DHQM. I jak możecie zauważyć, tam w oddali, dosłownie na wprost, mamy kolejną figurę naszego byczka i jest taki mini park. Więc jeśli pójdziemy w prawo, dojdziemy do boisk sportowych. Tu mamy ogromny napis Konkuk, a my odwracamy się i idziemy w drugą stronę dookoła jeziora. Tutaj mamy rozpiskę, gdzie znajduje się który budynek i w którą stronę do niego dojść. Mega przydatne. I teraz tak, ten budynek to jest Biblioteka Uniwersytecka. Jest to pierwsza biblioteka. Ona nie jest czynna, tam teraz znajduje się Muzeum Uniwersyteckie. Ale czemu pokazuję Wam ten budynek? Ponieważ on jest sławny z tego, że w dramie koreańskiej Goblin niektóre sceny właśnie były nagrywane pod tą biblioteką, więc tutaj zaraz zobaczycie jakieś obrazki referencyjne, abyście wiedzieli, o czym mówię. A my idziemy dalej, prosto. Dobra, jak widzicie, prawie zrobiliśmy kółko. Za mną już jest mostek, przez który ostatnio przechodziłam, a przede mną jest budynek 8 Low School Building. A my idziemy dalej. Teraz co ciekawe, tak jak możecie zauważyć, tutaj wszędzie jest normalnie ulica obok. Jeżdżą samochody i tak dalej. Ale ogólnie to, że są tu pasy, to wcale nie znaczy, że trzeba ich przestrzegać i można dosłownie sobie przechodzić gdzie się chce. Ważne tylko, żeby auto Was nie walnęło. Ale jakby tu nie ma problemu z tym. Jeśli to są takie mniejsze wewnętrzne uliczki, często w ogóle nie ma chodników, więc trzeba iść po prostu poboczem. Ale jeżeli mówimy o dużych, głównych skrzyżowaniach, gdzie są światła, wtedy normalnie się idzie na pasy. A tak to tak jak tu bym sobie mogła przejść tak o, po prostu na drugą stronę, kiedy chcę. Stacja rzeczna teraz, jeżeli pójdziemy tam, po prostu tam znajdują się budynki głównie medyczne, biomedyczne oraz szpital oraz centrum weterynaryjne, a te drzewa, które teraz są gołe, już niedługo, jak się zacznie sezon na kwitnącą wiśnię, będą całe różowe. To Wam wtedy pokażę, jak pięknie jest tutaj, kiedy kwitnie wiśnia. Ponieważ się zmęczyłam trochę tym chodzeniem, zabieram Was do budynku 3 i idziemy kupić coś do picia. Dobra, także ja mam już swoje piciu. Byliśmy w kawiarni, która się nazywa Blue Pot, czyli w sumie taki niebieski czajniczek i stwierdziłam, że zabiorę Was jeszcze pod bibliotekę.
więc pokażę Wam, jak wygląda nasza biblioteka. Ogólnie podczas wymiany tam nie byłam. Czy pójdę tam w tym roku? Nie wiem. Średnio lubię uczyć się w bibliotece, wolę raczej w kawiarni albo u siebie w akademiku, ale biblioteka po prostu robi wrażenie, więc Wam pokażę, jak ona wygląda. Kochani, ten budynek, co tam wystaje powyżej, to jest właśnie budynek szpitala. Tutaj mamy całą mapę kampusu. Myśmy zaczęli sobie tutaj z dormów, poszliśmy sobie tędy, obeszliśmy tu boiska, poszliśmy tędy, byliśmy w budynku numer 3 po pićku, tam gdzieś, potem poszliśmy tędy i teraz idziemy mniej więcej tu, w tą rejonę i tutaj dokładnie jest biblioteka. Dobra, dotarliśmy. To jest budynek biblioteki. Tu z przodu widzicie statuę fundatora szkoły, boże, jak to jest po polsku. W każdym razie osoba, która ufundowała szkołę, kampus i tak dalej, a tu jest właśnie biblioteka, więc może kiedyś tutaj wejdziemy, może nie. Ten zielony budynek w oddali to jest budynek Wydziału Sztuki. Tak, różnego rodzaju sztuki plastyczne mają zajęcia tam w tym zielonym budynku. A my już prawie, że doszliśmy do samego końca kampusu. Czas wracać. Z takich ciekawych rzeczy na kampusie mamy różnego rodzaju takie tablice. Nie wiem za bardzo czego, to są upamiętniające tablice. W każdym razie, tu widzicie USA, a tu zbliżamy się do Polski i mamy cytat Piłsudskiego. 안 돼, 죽어. 야, 이제 저쪽 가서 한 번 더 앵벌이 해. 저쪽 가서. 알았어. 타이밍 있네, 얘네들. Poza kawiarniami na kampusie znajdują się również sklepy całodobowe, sklepy typu Żabka. Tutaj mamy CU. Tam jest Cafe Resti, ogólnie kawiarni mamy kilka na kampusie. Sklepów całodobowych też jest kilka. Mamy właśnie CU. Jak dojdziemy do akademika, tam na samym dole jest GS25 oraz mamy też kilka Imartów, więc jeżeli jesteśmy głodni albo coś i nie mamy ochoty na stołówkę albo jest duża kolejka, zawsze można po prostu się posilić w takim szybkim sklepie całodobowym typu Żabka. Albo po prostu skoczyć do jednej z kawiarni. Oczywiście ja, idąc po mapie, wybrałam sobie najdalszą kawiarnię, do której mogłam iść, ale jest ona po prostu mega dobra. A mówię, tak to jest kilka opcji do wyboru. Zawsze zostają też automaty z napojami, które też są mega cool. Tu jest na przykład jeden taki. Zobaczcie. Mamy taki automat. Można sobie coś wybrać. O, moja Wilks. No, więc chodzi się, rzucam monety, pićku wylatuje do łamy. Ale wygląda zarąbiście. Jeszcze z takich ciekawostek odnośnie bluz, co mi się przypomniało, to rozmawiałam z moją koleżanką Riley, ona jest ze Stanów i u nich to działa tak, że takie bluzy dostaje się na koniec liceum i na boku, na ramieniu jest wyszyty numer rocznika, kiedy kończysz liceum. W Korei działa to trochę inaczej, ponieważ jak się zamawia te bluzy, to zawsze rocznik, który ma się na ramieniu, to jest rocznik, w którym zaczęło się studia. Dlatego w moim przypadku będzie to 25, chociaż jakbym się uparła, to mogłabym sobie zamówić z 23, tak jak faktycznie byłam na wymianie, ale wtedy jakby byłam na SWPS-ie, więc by się nie liczyło. Dlatego teraz będę miała bluzę z rocznikiem 25 i to też nie jest tak, że to tylko i wyłącznie Konkuk ma takie swoje bluzy. Takie bluzy są po prostu popularne wszędzie, na każdym koreańskim uniwersytecie. Więc jak się na przykład chodzi po mieście, to można bardzo łatwo zobaczyć, kto jest studentem, albo kto kiedy był studentem i na jakim uniwersytecie. Niedaleko Konkuk jest Uniwersytet Sejong-a i Uniwersytet Hanyang, więc często na mieście albo w metrze można po prostu zobaczyć studentów właśnie z Sejong-a, z Hanyang albo od nas z Konkuk, bo jakby to są 3 uniwerki najbliżej siebie. Tak Wam mówię jeszcze drogą małej ciekawostki. A na razie, na teraz, to koniec turu.
Wracamy do akademika. Idę montować dla Was film z Czunczon.